Czy zauważyłeś kiedyś dziwny schemat? Wkładasz dużo wysiłku w rozpoczęcie rozmowy. Zaczynasz od hej, jak się masz? Starasz się być angażujący i po chwili energia znika. Wymiana zdań zanika. Mówisz, ale nikt nie jest naprawdę obecny. Czujesz się, jakbyś grał, a publiczność zniknęła. Potem do sali wchodzi ktoś inny. Nie podnosi głosu. Nie opowiada najśmielszych dowcipów, ani nie nosi najbardziej rzucających się w oczy ubrań. Ale kiedy zaczyna mówić, coś się zmienia. Ludzie milkną. Uwaga się wyostrza. Sala subtelnie kieruje się w ich stronę. Ich słowa mają znaczenie. Ten efekt nie jest przypadkowy. I nie jest to charyzma w rozumieniu większości ludzi. To stoicka obecność. Większość ludzi używa słów, aby ukryć niepewność, aby zrobić wrażenie, bronić się, przyjąć postawę. Stoik używa słów, aby ujawnić istotę. Dziś podzielę się 6 zwrotami i jednym znaczącym brakiem słów, które natychmiast zmieniają sposób, w jaki inni na ciebie reagują. Zwróć szczególną uwagę na 4. To jedno z najbardziej niezrozumianych narzędzi w psychologii człowieka, a jego opanowanie zmienia sposób, w jaki ludzie cię postrzegają. Witamy ponownie w romansie umysłowym. Zaczynajmy. Po pierwsze, opowiedz mi o tym więcej. Tylko 4 słowa, a otwierają drzwi, o których istnieniu większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. W dzisiejszej rozmowie słuchanie jest rzadkością. Większość ludzi nie jest zaangażowana. Czekają. Czekają, żeby się odezwać. Czekają, żeby przebić. Dzielisz się sukcesem. Oni dzielą się większym. Wspominasz o trudnościach, ich były większe. Uwaga ciągle zmienia ręce. Kiedy mówisz, opowiedz mi o tym więcej, a potem naprawdę przestajesz mówić, tworzysz coś potężnego. Przestrzeń. Nie starasz się być interesujący. Sprawiasz, że druga osoba czuje się ważna. Epiktet powiedział, mamy 2 uszu i 1 usta, abyśmy mogli słuchać 2 razy więcej niż mówimy. Kiedy ktoś czuje się naprawdę wysłuchany, stajesz się niemożliwy do zapomnienia. Po drugie, nie wiem. To zdanie oddziela niepewnych od tych, którzy mocno trzymają się na nogach. Kiedy ktoś ich pyta, większość ludzi instynktownie chroni swój wizerunek. Zgadują. Mówią bełkotliwie. Chowają się za skomplikowanym językiem, by uchodzić za inteligentnych. Ale niepewność zostawia ślady. I ludzie wyczuwają to natychmiast. Człowiek, który spokojnie mówi, nie wiem, bez przeprosin ani usprawiedliwień, emanuje cichą pewnością siebie. Dlaczego? Bo nie boi się niedoskonałości. Sokrates nauczał, że mądrość zaczyna się od przyznania się do niewiedzy. Kiedy przestajesz udawać, stajesz się godny zaufania. I co dziwne, ludzie naprawdę słuchają dopiero wtedy, gdy wiedzą, że nie oszukasz ich, by ratować twarz. Po trzecie, to brzmi trudno. Żyjemy w kulturze obsesyjnie nastawionej na naprawianie. Kiedy ktoś dzieli się swoim bólem, rozstaniem, porażką, presją, większość ludzi spieszy z radą. Powinieneś to zrobić. Kiedy mi się to przydarzyło, ich intencje mogą być dobre, ale często wydają się lekceważące. Pomniejszają one doświadczenie drugiej osoby. Zamiast tego powiedz tak, to brzmi trudno. Nie poprawiasz, nie rozwiązujesz, rozpoznajesz rzeczywistość. Siła stoika to nie emocjonalny chłód, to emocjonalna stabilność. To bycie kotwicą, a nie wykładowcą. Ludzie są przyciągani do tych, którzy sprawiają, że czują się zrozumiani, a nie do tych, którzy traktują ich jak problemy do naprawienia. 4. Cisza. Niewidzialne narzędzie. 4. to nie zdanie, to cisza. Większość ludzi wpada w panikę, gdy rozmowa się zatrzymuje. Spieszą się, by wypełnić lukę śmiechem, słowami zapychaczami lub bezsensownymi historiami. Dla nich cisza jest porażką. Dla stoika cisza to kontrola, to tarcza. Przyjrzyj się najbardziej wpływowym osobom w każdej sytuacji. Nie spieszą się. Czują się swobodnie z pauzami. Komfort ciszy sygnalizuje pewność siebie. Pokazuje, że nie szukasz potwierdzenia. Kiedy mówisz po pauzie, twoje słowa trafiają mocniej. Wydają się przemyślane, wyważone, celowe, a nie reaktywne. Cisza budzi szacunek. 5. Doceniam cię. Dziękuję jest funkcjonalne. Doceniam cię jest ludzkie. Dziękuję to uznanie za działanie, ale z doceniam cię
to uznanie osoby, która za nim stoi. Komunikuje: widzę twój wysiłek, widzę twój charakter. W świecie, w którym ocenia się ludzi na podstawie ich osiągnięć, docenianie czyjegoś człowieczeństwa jest rzadkością. Używaj tego zwrotu świadomie i szczerze. Kiedy to robisz, nie jesteś uprzejmy. Praktykujesz sprawiedliwość, jedną z podstawowych cnót stoickich. 6. Nie. Najtrudniejsze słowo i najbardziej wyzwalające. Większość ludzi mówi tak z poczucia winy, przyzwyczajenia lub strachu przed odrzuceniem. Ale każde niepotrzebne tak kosztuje cię czas, jasność umysłu i szacunek do samego siebie. Mężczyzna bez umiejętności mówienia nie ma granic, a bez granic szacunek znika. Kiedy mówisz nie, spokojnie, bez zbędnych wyjaśnień, demonstrujesz poczucie własnej wartości. Paradoksalnie, im bardziej chronisz swój czas, tym bardziej inni go cenią. Twoje tak ma znaczenie tylko wtedy, gdy twoje nie jest prawdziwe. Te 6 narzędzi działa, ponieważ nie są sztuczkami. Odzwierciedlają umysł, który nie działa już dla aprobaty. Atrakcja nie polega na dodawaniu kolejnych historii, żartów czy sprytnych pomysłów. Chodzi o usunięcie hałasu, potrzeby zaimponowania, strachu przed oceną, ciągłego udawania. W chwili, gdy przestajesz udawać, ludzie przestają oglądać ten akt i zaczynają zauważać mężczyznę. Buduj swoją obecność, słowo po słowie. Jeśli to rezonuje, polub film i zasubskrybuj Mind Romantic. Idziemy tą drogą razem, doskonaląc się każdego dnia. A teraz wyzwanie. Którą z nich będziesz ćwiczyć w ciągu najbliższych 24 godzin? Powiedz mi więcej. Nie wiem. To brzmi trudno. Cisza. Doceniam cię. Nie. Polub ten film, aby więcej mężczyzn usłyszało i skomentowało. Ćwicz to i obserwuj, jak reaguje świat.